Ja dzisiaj będę chciał się zastanowić nad właśnie sprawami ekonomicznymi, jak to będzie wyglądało w 2025 roku. 2025, który kojarzy mi się złym rokiem. Wizja nazwała ten rok przeklętym rokiem dla świata. Rokiem, który moim zdaniem na pewno będzie gorszy od tego, który mija. Przepraszam za pesymizm, ale tak to czuję. Ekonomia. Archetyp w pewnym sensie. Styczeń, luty, marzec, kwiecień. To będzie okres w miarę przyzwoity, jeżeli chodzi o ekonomię. Nie będzie sensacji jakichś pozytywnych lub negatywnych, ale ekonomia będzie stabilna. Mało tego, ja mam wrażenie, że co do dolara, to w okresie marca-kwietnia wydarzy się coś pozytywnego dla dolara i od kwietnia albo w okresie kwietnia dolar wzrośnie na swojej wartości, ale to będzie poprzez jakieś działania w Stanach Zjednoczonych, działania, które będą próbą uatrakcyjnienia dolara. Będzie coś ogłoszone i wtedy dolar zacznie zyskać w Europie, czyli złotówka zacznie tanieć w stosunku do dolara. A to będzie bardziej propagandowe jak prawdziwe. Tylko ta propaganda względem dolara tworzona przez Stany Zjednoczone będzie krótkotrwała i ona będzie trochę histeryczna, ponieważ w kwietniu na świecie zapadnie jakaś bardzo ważna decyzja. Kto wie, czy nie, decyzja związana z BRICS-em, z walutą BRICS-u. Ja nie twierdzę, że w kwietniu BRICS wypuści swoją, powiedzmy, cyfrową walutę, ale może coś bardzo ważnego ogłosi i ustali jakiś termin i dlatego Stany Zjednoczone tak zareagują. A to, co BRICS ogłosi, to będą chcieli to wprowadzić bardzo szybko. Dadzą sobie krótki termin. 2 miesiące, może 3 miesiące. A to się będzie działo w krótkim terminie. I tak na początku jakiś propagandowy optymizm do dolara nastąpi, a potem kompletnie zacznie to się sypać, jeżeli chodzi o dolara i w ogóle o zachodnią walutę. I taki znak, a to jest drugi raz, ja to mówiłem już, raptem zacznie być problem z ropą.
Ropa bardzo pójdzie w górę, ropa naftowa, a w niektórych miejscach czy krajach może być wręcz przez krótki czas deficytowa. I to jest znak, że jakiś czas po tym zaczną sypać się rynki głównie zachodnie. Jeżeli wystąpi ten problem z ropą, to jest znak, żeby uciekać od pewnych wartości. Kto wie, czy też nie wartości na krypto. Zaznaczam, to jest tylko wizja. Państwo sami musicie o tym decydować, tylko chcę Państwu powiedzieć, jak ja to czuję. Nie lekceważcie. Jeżeli stanie się kryzys z ropą, nie lekceważcie wówczas swoich wartości gdzieś zainwestowanych. Dla ostrożności pozbądźcie się pewnych jak to nazwać, zalecam wszelką ostrożność. W 2025 nastąpi krach. I zdania nie cofnę. Ten krach nastąpi po kwietniu, ale nie znaczy to, że on nastąpi po kwietniu w maju, tylko po kwietniu. Do końca kwietnia będzie ekonomicznie podobnie jak jest teraz. Granicą bezpieczeństwa będzie raptem podwyższenie wartości ropy, a potem pewien deficyt związany z ropą. On może być krótkotrwały, ale będzie. Jeżeli ten fakt nastąpi, należy pozbywać się pewnego kapitału, głównie związanego ze starym systemem ekonomicznym. A my żyjemy w starym systemie ekonomicznym. To może być powiązane z działaniami na świecie i na Bliskim Wschodzie, i z Rosją. I żeby nas nie zmyliła pewna rzecz, że będzie moment, że Stany Zjednoczone bardzo coś ogłoszą i to będzie dużą propagandą i takim powieje optymizmem, ale na krótki czas, związanym z dolarem, żeby to nas nie zwiodło. Indie. Ja mam takie poczucie, że kraje BRICS-u stworzą, i to poczułem, jak się nad Indiami zastanawiałem, stworzą jak gdyby drugi konkurencyjny bank światowy na swoich zasadach. Istotne będzie to, że to szybko zadziała. Kiedy będzie to ogłaszane w 2025 roku, Stany Zjednoczone propagandowo będą chciały podnieść wartość dolara, ale tak się to zacznie układać, że bardzo szybko to, co będzie ogłoszone przez BRICS, zostanie z większym zaufaniem, świat to uzna z większym zaufaniem.
Krach powstanie przez wielkich inwestorów, przez wielkich graczy, światowych graczy. Światowi gracze będą chcieli, z jakichś powodów bardzo szybko będą chcieli przeskakiwać ze swoimi aktywami w drugi system. Dlatego będzie taka propaganda Stanów Zjednoczonych na początku. Coś będą chcieli uatrakcyjnić, ale to nic nie da. Wielcy gracze doprowadzą do wielkiego i nierównego krachu, bo tam, gdzie ci wielcy gracze się wycofają, czyli ze starego systemu wejdą w nowy system, wzmacniając go, a stary system się zawali. Nie będzie można tego powstrzymać. Ja, drodzy Państwo, sobie zdaję sprawę z wagi słów, jakie mówię do Państwa, i mówię to z drżeniem, dlatego że to jest bardzo poważne ostrzeżenie. Ale tak to czuję.